Gdy Porsche pokazało Cayenne w 2002 roku, naraziło się fanom marki, którzy orzekli, że to jest jej zbezczeszczenie. You can have a tank GTI. Co więcej, pojawiły się głosy, że to nie ma prawa się udać i tak szybko jak to auto się narodziło, tak szybko Porsche będzie musiało oddać je do okna życia. That is a truly horrible car. It is absolutely foul. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Przeciwnie. So it's a fast and furiously expensive family car, and one which bristles with technology. Cayenne okazało się hitem i na przestrzeni lat było jednym z najlepiej sprzedających się modeli Porsche. Ale 25 lat po tamtych wydarzeniach Porsche postanowiło po raz kolejny wymierzyć siarczysty policzek fanom marki, pokazując nowe Porsche Cayenne, ale z dopiskiem Electric. Natomiast trzeba uczciwie i otwarcie powiedzieć, że Porsche wyciągnęło wnioski z pewnego rodzaju porażki, jaką poniosło przy okazji Macana, robiąc nową generację wyłącznie elektryczną, bo w przypadku Cayenne zostaje nam Cayenne spalinowe. Cayenne elektryczne po prostu dołącza do gamy. I jak wejdziecie sobie do nas na findcar.pl, zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. To tam macie ponad 100 Cayennek spalinowych, nowiutkich do odbioru u dealerów Porsche. Niektóre są przecenione o ponad 20%, a ten egzemplarz, który teraz na przykład widzicie, możecie mieć za 5000 zł miesięcznie. A wracając do Cayenna. Electric nie oznacza, że to auto powstało na bazie spalinowego Cayenne. To są dwa kompletnie różne samochody, nie mają ani jednej części wspólnej. Może jakiegoś przycisku we wnętrzu się doszukacie. To auto jest zbudowane na platformie PPE, którą znamy choćby na przykład z najnowszego Audi A6 e-tron czy Audi Q6. Natomiast oczywiście platforma jest skalowalna, więc tutaj nam urosła. Rozstaw osi względem zwykłego Cayenne spalinowego jest o 13 cm dłuższy. Całe auto jest od spalinowego Cayenne 5,5 cm dłuższe, a na wysokość jest, nie zgadniecie, niższe o 2,5 cm. Więc jest to ewenement, biorąc pod uwagę fakt, że tutaj w podłodze znalazł się przecież akumulator i to o ogromnej pojemności, bo brutto ma 113 kWh, a netto 108 kWh. Co więcej, obniżył nam się środek ciężkości o 8 cm względem zwykłego Cayenne, więc to też bardzo dużo. No ale powiecie, oj tam środek ciężkości, ale samo auto ile waży? Tak, jest ciężkie, tylko przypominam Wam, że Cayenne Turbo, a tutaj mamy wersję turbo, tylko to Cayenne Turbo spalinowe jest już e-hybrid, czyli ma dopisek e-hybrid i jest hybrydą typu plug-in. A to nie koniec, bo jest tylko 75 kg lżejsze, ale jest też znacznie słabsze, bo ma 739 koni, a tutaj tych koni mamy 1156 i 1500 Nm. I to jeszcze nie koniec, bo wyobraźcie sobie, że to auto wyjściowo kosztuje, mówię o wersji turbo, 719 000 złotych, podczas gdy turbo, ale to spalinowe, ponad 900 000 złotych. Więc mamy różnicę w cenie prawie 200 000 złotych. Mamy różnicę w masie zaledwie 75 kg, ale różnice w osiągach i w mocy są kolosalne. To auto setkę robi w 2,5 sekundy, podczas gdy spalinowemu turbo zajmuje to 3,5 sekundy, to się rozpędza do 200 w 7,4 sekundy, to aż 5 sekund szybciej niż turbo i hybryd. Więc to już jest prawdziwa przepaść, a to wszystko za mniejsze pieniądze. I teraz powiecie, no tak, ale przecież już Tesla dawno temu zrobiła samochód, który robi setkę w takim czasie i też ma ponad 1000 koni i Chińczycy mają takie auta, tylko wierzcie mi, że to nie są takie same konie mechaniczne i to nie są takie same silniki. Bo ile na przednią oś trafił tutaj silnik elektryczny synchroniczny z Macana Turbo, to na tylnej osi mamy zupełnie nową technologię silnika elektrycznego, opartą na silnikach stosowanych w Formule E. Więc po pierwsze, ten silnik ma zupełnie inne uzwojenie. W zwykłym silniku uzwojenie stojana jest takie, czyli jak w klasycznym drucie. Jest okrągłe. Natomiast tutaj mamy uzwojenie tak zwane hairpin,
czyli coś, co jest podobne do wsówki do włosów, bardziej prostokątne. Co to zmienia? To zmienia po pierwsze to, że tego uzwojenia może być więcej. O ile współczynnik uzwojenia w zwykłym silniku elektrycznym to około 40%, to w przypadku takiego uzwojenia hairpin to 75%. To oznacza większą moc, większy moment obrotowy, ale także lepsze chłodzenie. A to chłodzenie tu jest jeszcze lepsze, bo o ile większość silników, na przykład takich w tej Tesli ponad 1000 koni i ma płaszcz wodny, jest chłodzona płaszczem wodnym, to tutaj chłodzony jest sam stojan i to olejem. Czyli jest tak, efektywność cieplna jest tak doskonała, że może ten samochód robić tę procedurę startu 0-200 10 razy z rzędu i się nic nie przegrzewa. Co więcej, cały ten silnik elektryczny tutaj z tyłu przytwierdzono bezpośrednio do ramy pomocniczej bez żadnych poduszek, co znacznie lepiej przenosi na koła cały moment i całą moc i jednocześnie daje lepszy feeling prowadzenia. Więc jest to zupełnie nowa jednostka i dodatkowo sam ten silnik jest w stanie wygenerować szczytowo 1020 koni mechanicznych, przy czym w rzeczywistości nigdy tego nie robi, bo ma zapas, tak zwany headroom. A to wszystko po to, że jak mamy tą łączną moc 1156 koni, no to jak przyspieszamy, to nieco nam podnosi się przód samochodu, więc większość tej mocy musi zostać przeniesiona na tył, bo tam mamy trakcję. To jak tam mamy trakcję, to tam musimy mieć dużo więcej tej mocy. Kolejna rzecz to napęd na 4 koła. W normalnym samochodzie Porsche, takim spalinowym, na przykład w tym turbo i hybrid, zanim samochód nam zareaguje z przeniesieniem mocy albo momentu, mija około 100 milisekund. No bo muszą się sprzęgła zapiąć, muszą te wszystkie mechanizmy zacząć działać. Tutaj, jako że mamy silniki elektryczne na obu osiach, to przeniesienie tylko 10 milisekund trwa. Jest 10-krotnie szybsze przeniesienie mocy i momentu pomiędzy poszczególnymi osiami, przy czym oczywiście ten silnik nie oddaje przez Bluetooth ani Wi-Fi mocy temu, ani odwrotnie. Niemniej, jak sami słyszeliście, tu 1020 koni, tu kilkaset koni w szczytowym momencie, czyli podczas procedury startu, aż 1156 koni i 1500 Nm. Architektura cała elektryczna oczywiście jest 800V, co oznacza, że możemy ładować go sobie na stacjach szybkiego ładowania 800V z mocą 390 kW. Od 10 do 80% w czasie około 15 minut, ale nawet te 390 kW nie robią takiej różnicy jak średnia i krzywa pomiędzy 10 a 80%, ponieważ jest to aż 300 kW. Więc w 15 minut mamy 80% akumulatora, potem to spada, ale nadal w okolicach 90% jeszcze mamy około 100 kW mocy, więc cały akumulator jesteśmy w stanie uzupełnić w około 30 minut. Jak ładujemy się w domu, to mamy możliwość skorzystania z jednego z dwóch gniazdek, albo tego, albo po prawej stronie, przy czym tamto ma tylko wtyczkę Type 2. Nie rozumiem, dlaczego tutaj zainstalowano klapki elektryczne, które dodatkowo podnoszą masę auta. W dodatku ta klapka nam nie zasłania tutaj tego ładowania, więc tam będziemy zimą mieli wszystko ładnie napadane, przy czym podejrzewam oczywiście, że odprowadzenie wody gdzieś tam jest. Druga klapka znajduje się z tej strony, też ma elektryczne sterowanie, a jakże, dopóki tamta się nie zamknie, to tej nie mogę otworzyć. O, tam się zamknęła, tu się otwiera, jak widzicie, tu jest tylko Type 2. Ładowarka pokładowa 22 kWh, więc solidna. Oczywiście 22 kW pod warunkiem, że macie w domu siłę 32A, ale wówczas 5,5 godziny macie naładowany akumulator, ale jest też pewna nowinka. Mianowicie mamy tutaj opcję ładowania indukcyjnego, czyli rozkładamy specjalną płytę w garażu, najeżdżamy na nią i samochód, tak jak telefon, zaczyna się automatycznie ładować z mocą 11 kW. Wtedy to ładowanie jest dłuższe, od 0 do 100% w czasie około 10 godzin, no ale nie musicie podpinać żadnego kabla, nie musicie go nawet mieć wpiętego, tylko podjeżdżacie i za każdym razem auto zaczyna Wam się ładować, kiedy najeżdżacie na tę płytę indukcyjną. Choć auto jest wielkie i waży 2,7 tony, to udało im się zejść z zużyciem średnim energii do około 21-22 kWh. W papierach twierdzą, że 560 km przejeżdża na jednym ładowaniu. A to dzięki temu, że popracowano bardzo nad aerodynamiką. Zacznijmy od przodu, albo nie, zacznijmy tym razem od tyłu, bo po pierwsze mamy tutaj całkowicie płaską podłogę i to zrobioną nie ze stalowych płyt, tylko zrobioną ze specjalnych kompozytowych materiałów, które mają tę płytę, to podwozie chronić również przed uszkodzeniami. I ta płyta działa w ten sposób, że nie, że jest sztywna, tylko
W momencie, kiedy na przykład uderzamy w duży kamień albo kamień uderza w nią, to ona się odkształca, ale potem wraca do swojego pierwotnego stanu. To jest jedna rzecz. Oczywiście wypłaszczenie ma przysysać samochód do drogi, jak najlepiej odprowadzać powietrze za samochód. To zadanie odprowadzenia powietrza jak najdalej za samochód i zminimalizowania turbulencji pełnią też te Air Blades. Tu macie współrzędne geograficzne ośrodka badawczego w Wajzach, gdzie jest tunel aerodynamiczny, gdzie dopracowywano aerodynamika całego Cayena. Te Air Blades powyżej 55 km na godzinę automatycznie wysuwają się poza samochód, wysuwają się również w momencie, kiedy robimy procedurę startu. I teraz tu na tym krótkim podjeździe postaram się to zrobić. Mam nadzieję, że nie puszczę w nieodpowiednim momencie hamulca. Wysunęły się? Matko Bosko Porszowska, udało się. Nie pojechałem do przodu, bym se kosz na śmieci przestawił. No i tutaj, jak widzicie, teraz są w pełnej krasie, tak jak powiedziałem, mają za zadanie odprowadzić strugę powietrza tutaj z boku, na sam tył samochodu. Ten spoiler również ma za zadanie to zrobić, ale on działa w kilku pozycjach. Albo właśnie dba o ekonomię jazdy, czyli odprowadza nam powietrze jak najdalej za samochód. Jak zmieni swoje położenie, czyli jest bardziej w górze, to wówczas dociska nam w trybie sportowym tył, generując dodatkowy docisk kilkudziesięciu kilogramów. Jednocześnie jak otworzę szklany dach, to jeszcze się przestawia w inną pozycję po to, żeby zmniejszyć turbulencję i efekt dudnienia w momencie, kiedy jedziemy szybciej i mamy otwarty szklany dach. Więc mamy Active Aero w wydaniu Porsche. I ono działa nie tylko z tyłu, działa również z przodu. Pierwsza rzecz to oczywiście przód, trochę jak u delfina butlonosego, z takim wybrzuszeniem charakterystycznym. Tutaj pozbawiony tradycyjnej kratki. Natomiast kratki są tutaj, a w zasadzie nie kratki, tylko żaluzje, które są aktywne. W tym momencie są otwarte, bo wrzuciliśmy tryb sportowy i procedurę startu, więc już domyślnie samochód uznał, że będzie potrzebował większego chłodzenia akumulatora i silników elektrycznych. Natomiast kiedy jedziemy ekonomicznie, to one są zamknięte i powietrze trafia na boki. Niemniej zwróćcie uwagę, że one nie są ułożone poziomo, tylko pionowo i dodatkowo tak, żeby powietrze, które uderza w przód samochodu, od razu było kierowane na boki. Poza tym mamy tak zwane kurtyny powietrzne tutaj, aktywne, czyli tu wpada powietrze, tu wypada. Tutaj jest taka duża żaluzja, która zmniejsza turbulencję w całym nadkolu. I to nadal nie jest koniec. Ponieważ w standardzie mamy 42 cm tarcze hamulcowe, a z tyłu 37 cm. Średnica. 10-tłoczkowy zacisk. Ale za dopłatą możemy mieć tarcze ceramiczne. Kosztują prawie 50 000 złotych. Wówczas ich średnica, tak jak widzicie tutaj, zwiększa się do 44 cm, a z tyłu do 41 cm. Są o kilkanaście kilogramów lżejsze niż te tarcze żeliwne, w związku z czym obniżają też masę nieresorowaną pojazdu. No ale 5 dyszek trzeba za nie zapłacić, niemniej warto, szczególnie ze względu na to, że jak mamy rekuperację, to tarcze praktycznie przez 97% hamowań nie działają nam, czyli zacisk nie dotyka do tarczy hamulcowej i te żeliwne lubią się szybko starzeć, rdzewieć, a ceramiczne nigdy nie rdzewieją i nie są tak bardzo podatne na korozję i inne czynniki atmosferyczne jak te żeliwne. Skrętna tylna oś w opcji o 5 stopni się wychyla, oczywiście w tym egzemplarzu ją mamy, skraca to średnicę zawracania o około 1 metr. A w naszym egzemplarzu mamy coś jeszcze, co też tanie nie jest, bo kosztuje około 35 000 złotych, a nazywa się Active Ride. I mówimy o tym zawieszeniu, jakie być może jakiś czas temu widzieliście na przykładzie, na filmikach z nową Panamerą, gdzie samochód potrafi tańczyć. To jest dokładnie to zawieszenie, teraz przeszczepione zostało do Cayena. Z tym, że w odróżnieniu na przykład od Mercedesa i jego Bounce Mode, nie możemy uruchomić tutaj takiej funkcji. To, co widzieliście wszystko na filmikach, to był specjalnie odblokowany program taki serwisowy, gdzie na potrzeby medialne, marketingowe, reklamowe to zrobiono. Nie ma to auto takiej funkcji. Ale jak to działa? Wyobraźcie sobie, że ze zawieszenia przedniego i tylnego usunięto całkowicie stabilizatory. Nie ma tutaj stabilizatorów. Mamy pneumatykę, oczywiście dwukomorową, ale przy każdym amortyzatorze znajduje się niezależna pompa,
zasilana silnikiem elektrycznym, ale nie 12V, tylko tą instalacją 800V. A to gwarantuje niesamowitą szybkość reakcji. W ułamku sekund jest w stanie albo zmniejszyć, albo zwiększyć ciśnienie, albo szybko obniżyć, albo szybko podnieść samochód. Więc to oznacza, że reaguje błyskawicznie i nie na nierównościach i jednocześnie jak na przykład dodajemy gazu, to jest w stanie nam tył samochodu podnieść, przód obniżyć, żeby on był jak najbardziej w poziomie. To samo, kiedy na przykład hamujemy, to żebyśmy nie mieli efektu nurkowania, to nam szybko utwardza z przodu amortyzatory i je podnosi. I tak samo jak wjeżdżamy w zakręty, to zaczyna prawą i lewą stroną inaczej sterować po to, żebyśmy mieli jak najmniejsze przechyły samochodu. Podczas jazdy działa to fenomenalnie, ale działa tylko w trybie komfortowym. W każdym innym, normalnym, sportowym Sport Plus to te możliwości regulacji, czyli dbanie o to, by nie było przechyłów, są wyłączone, a to po to, żebyśmy mieli jak najlepszy feeling z jazdy, bo wierzcie mi, to zawieszenie tak oszukuje prawa fizyki, że po pierwsze nie czujecie masy samochodu, a po drugie możecie z dowolną prędkością na dowolny próg wjechać, ten wiecie, zwalniający i czujecie się, jakbyście po prostu przejechali po nim poziomo, pracują tylko koła. Absurdalne doświadczenie. A teraz powiedzmy coś złego o tym samochodzie. Bo jak wrzuciłem i zrobiłem to celowo, prowokacyjnie, zdjęcie z nim do siebie na social media, to wszyscy pisali, co za Chińczyk, jakie brzydkie, czy to Jayku i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam szczerze, że jak patrzyłem na ten samochód na zdjęciach, też mi się nie podobał, szczególnie z tej perspektywy, czyli jego tyłu. Te światła mi się nie podobały, takie już bardziej kanciaste. Nie podobała mi się jego sylwetka, te żabie oczy, ten nos butlonosego delfina z przodu. It has the sex appeal of a camel with gingivitis. Ale na żywo to jest zupełnie inna bajka. Nie wiem, co jest ze współczesnymi samochodami, że często albo dobrze wyglądają na zdjęciach, a potem w realu tak sobie, albo zupełnie odwrotnie jak w tym przypadku. Nawet to mi się podoba, jak ładnie wkomponowano tutaj ten napis Porsche w listwie świetlnej. Te minimalistyczne światła w przeciwieństwie do Audi, tutaj Porsche nie kombinuje z jakimiś wizualizacjami, trójwymiarowymi LEDami, chujemuje dzikie węże. Nie, tutaj jest prosto, ale jest też estetycznie. Naprawdę zaczęły mi się podobać te troszkę bardziej kanciaste kształty. Z przodu widać, że to Porsche, z tyłu mniej zdecydowanie. Kiedy nie mamy tego zapalonego, to możemy rzeczywiście pomylić to auto z jakimkolwiek innym, ale przynajmniej jedno jest pewne. Jest jakieś i zwraca na siebie uwagę na drodze. Skoro już większość technologii mamy za sobą, to teraz przejdźmy do zagadnień praktycznych, a konkretnie do bagażnika. Bo Porsche napisało w katalogu, że bagażnik tutaj to 747 litrów, ale moim zdaniem popełniono jakąś literówkę, a raczej cyfrówkę i to powinno być 477 litrów, bo absolutnie nie wygląda to na prawie 750 litrów, no chyba, że jak w chińskich modelach zmierzono to do dachu, albo, i to jest prędzej, ta teoria bardziej do mnie przemawia, mamy przesuwaną tylną kanapę, więc myślę, że zmierzono z przesuniętą całkowicie do przodu. No ale oczywiście my nie będziemy tego robili, bo jak macie pełen bagażnik, to zazwyczaj tutaj osoby jadące z tyłu chcą mieć też dużo komfortu, więc musimy przesunąć tę kanapę do tyłu. O! Zrobiono silniki elektryczne w klapkach, ale nie zrobiono silnika elektrycznego, który by nam sam zasuwał i odsuwał roletkę, tak jak mamy w Audi. I tego nie rozumiem. No wolałbym sobie tutaj szybciutko nacisnąć i otworzyć normalnie na sprężynce klapkę, a mieć tutaj silnik elektryczny, który by mi to zasuwał. Ale możemy tak sobie wysunąć oczywiście elektrycznie hak i to zawieszenie R-Rate, kiedy mamy, to wyobraźcie sobie, że hak ma też wbudowany czujnik masy, czyli wagę w sobie. Jak podłączamy przyczepę, automatycznie nam ją waży, jaki jest nacisk tutaj na hak i dostosowuje wysokość tego zawieszenia do obciążenia tej przyczepy. Zarąbiste. Tylko oczywiście tanio nie jest. Sam hak to prawie dycha. Tutaj oczywiście możemy sobie podnosić, opuszczać, bo mamy pneumatykę. Możemy też elektrycznie sobie składać fotele, które są w drugim rzędzie. W tym celu należy ciut dłużej przytrzymać i wtedy nam się oparcie złoży. Ale my tego teraz nie robimy, bo będziemy sprawdzali co innego. Haczyki są, jest też gniazdko 230 V i myślałem, szczerze mówiąc, że skoro mamy samochód elektryczny, 800 V, całą architekturę, to będziemy mogli sobie tutaj podłączyć, nie wiem, lodówkę, która ma 1,5 kW.
albo jakieś urządzenia, które mają ze 2 kW, betoniarkę na przykład, ale nie, możemy tylko urządzenia o mocy 150 W, czyli raptem laptopa możecie sobie tutaj naładować. Pod podłogą jeszcze taki skromny schoweczek. Skromny, bo skromny, a tutaj mamy poduszeczki na tylne zagłówki za bagatela 700 zł. Dwa takie kondomy naciągacie i za to musicie, o, tu jakoś się to tak naciąga, a nie, to jest, przepraszam, z zamyczkiem to jest? Nie jest z zamyczkiem, to jest z tym, no, z rzępem. Wygląda to prawie tak estetycznie jak w poduszeczki w Mercedesie. No i zobaczcie. Nie, ten bagażnik jest zbyt płytki, żeby w ten sposób umieścić walizkę. Co więcej, jest też dosyć wąski. No więc to jest 747 litrów. No nie ma we wsi, jak mawiałby klasyk. Co prawda, to prawda. Niemniej, jak sobie wyciągniemy rzeczywiście tę roletę, no to sytuacja nam się poprawia. Poprawia na tyle, że można wtedy pokusić się o próbę ustawienia tych walizek w ten sposób. No i tutaj nam jeszcze trzecia taka wejdzie i wówczas powinna nam się klapa zamknąć. Zamyka się bez najmniejszych problemów. Walizki nie dotykają tylnej szyby. Natomiast no, jak na samochód, który ma 5 metrów długości, prawie 3 metry rozstawu osi, to dupy nie urywa. Zobaczcie, ile mam tutaj miejsca nad głową. Zaraz zobaczymy, ile będzie z tyłu. Pomimo tego, że auto jest niższe niż Cayenne'ka spalinowa o 2,5 cm, to zachowano podobną ilość miejsca nad głową. A to zawdzięcza rozwiązaniu, które nazwano foot garage. Czyli podłoga jest ukształtowana tak, że ma wybrzuszenia, tam gdzie na przykład siedzę, ale jednocześnie fotel mogę nisko opuścić, i zagłębienia tam, gdzie trzymam nogi. Po to, żebym miał bardziej naturalną pozycję i zobaczcie, tu siedzę wygodnie, jeszcze mam sporo miejsca na kolana, no mogę naprawdę się udać w dłuższą podróż w bardzo, bardzo komfortowych warunkach. Tak jak jadę, to powiem Wam 1500 km na strzała, oczywiście z 8 przerwami na ładowanie. A zobaczymy, jak będzie miał ten, co usiądzie za mną. Petarda. Miejsca jest więcej niż w zwykłym Cayenne, przynajmniej w momencie, kiedy mam całkowicie odsunięty fotel do tyłu i pochylone oparcie. Tak, oparcie również się elektrycznie pochyla, ale ta pozycja, w której byłem przed chwilą, czyli taka, to już jest max. Więc i tak nie jest ono do półleżącej pozycji pochylone. Niemniej zobaczcie, ilość miejsca na kolana. Na stopy, tam mam mnóstwo miejsca, to są właśnie te foot garage. Tutaj mam maksymalnie obniżony fotel. Mam samochód niższy o 2,5 cm od wersji spalinowej. Tam w podłodze jest akumulator, a ja mam jeszcze dużo miejsca na stopy. I to jest właśnie to rozwiązanie, które pozwoliło tak dużo przestrzeni tutaj wygospodarować, i jednocześnie naprawdę pokazuje technologię, jak bardzo się zmieniła w ostatnich latach produkcji i akumulatorów, i zagospodarowania przestrzeni, i poukładania w elektryku tego wszystkiego w taki sposób, że mamy bardziej praktyczne, bardziej komfortowe, przestronniejsze wnętrza. Co mamy? Oczywiście 4-strefową klimatyzację, 2 gniazda USB-C. Tutaj taki panelik, który pewnie patrzcie, jak ja tu stanąć mogę, to w ogóle jest szok. Normalnie stoję jak w wanie. Nie jak w wannie, tylko jak w wanie. O, proszę bardzo. Tak wygląda panel sterowania. Tylne fotele mogą być, tak jak Wam pokazałem, elektrycznie sterowane. Mogą mieć wentylację, mogą mieć ogrzewanie. Mamy tutaj dodatkowe 2 strefy, czyli razem 4 strefy klimatyzacji. Siateczki mamy również w fotelach. Mamy podłokietnik, rzecz jasna, wysoko umieszczony, ale paskudnie zrobiono tutaj te uchwyty na kubki. No zobaczcie, takie auto, szmery, bajery, a tutaj jak w najtańszym jakimś Volkswagenie i po środku rąbnięte 2 uchwyty na kubek. Ble! Nie Porsche, tak się tego nie robi, ale robi się tak, czyli składa się środkowa część, tutaj siedzą sobie 2 osoby, a jednocześnie mogę przewieźć długie przedmioty, na przykład karnisz teściowej. Skóra może być oczywiście prawdziwa, perforowana, tak jak powiedzieliśmy, wentylowana. Zagłówki mogą mieć herby, oczywiście tanio nie jest. A tutaj na środkowym fotelu nawet od bidy 1 osoba, może nie dorosła, albo jakiś dzieciak usiądzie. Tutaj jest taki tunel, ale jest on dosyć szeroki i nawet dosyć długi na stopy, powiedzmy w rozmiarze maksymalnie 35. Dobrze dostępne ISOFIXy i nie pod takimi zaślepkami, które wypadają, tylko pod estetycznymi klapeczkami, które mają zawiasy, więc można
sobie to szybciutko zaciągnąć. Jakość wykonania. Wiadomo, że mamy tutaj oczywiście i pakiet skórzany, i karbonowe wstawki, i to wszystko kosztuje 7, 8, 9, 15 tysięcy. Możecie tutaj kombinować, wybierać, dobierać, cudować. Jest też Burmester za 20 parę tysięcy złotych. Niemniej, jak sobie uwzględnimy i tak to wszystko, to tutaj skórka, tutaj skórka, tutaj skórka, tutaj skórka i niestety psują nam ogólny wizerunek tego, na przykład takie hamowate, dosyć plastikowe klameczki mogłyby już być z ładniejszego, fajniejszego materiału zrobione i to jest taki dysonans poznawczy. O jednej rzeczy zapomniałem. Mówiliśmy o tym, że ten bagażnik jest taki, no nie za bardzo praktyczny, ale tu jest coś, co zobaczcie, otwiera się w ten sposób, czyli sobie przesuwam ręką i się teraz nie otwiera, a jak podejdę z kluczykiem? Proszę bardzo. I automatycznie jak ładnie się otwiera i tutaj macie dodatkowo 90 litrów pojemności. Kabinóweczka, powiem Wam, wejdzie, ewentualnie może sobie luzem jakiś kabel leżeć. A tutaj jest dostęp do akumulatora 12V. No, o, tutaj jest plusik. A minusik oczywiście w masę. Trzeba gdzieś wpiąć. Gdyby coś się wydarzyło, ładnie wykończone, jeszcze z uszczeleczką. Tutaj wlewa się płyn i to tyle, co możecie zrobić w prosiaczku. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, to Porsche zaszalało tutaj. Naprawdę poszli na grubo i mam na myśli różnorodność kształtów, może nie tyle materiałów, co właśnie te kombinacje różne alpejskie. Zobaczcie, tutaj nie mam żadnego daszka, ale mam taki jakiś pałąk w dodatku po prostu zwykły, plastikowy. Tu owszem, mam wszystko ładnie obite skórką, ale o, tutaj znowu kolejny daszek, tutaj plaster miodu. Nie ma na szczęście za dużo piano w tym momencie, ale za to mam nowości. Nowością jedną jest ekran przed pasażerem, którym można sobie sterować i oczywiście on ma specjalną folię, gdzie jak pasażer sobie zacznie oglądać jakiś film, to ja jako kierowca nie będę tego widział, żeby mnie to nie rozpraszało. Teraz w momencie, kiedy stoję, kiedy to są jakieś informacje, to jest to wszystko widoczne. Można tam sobie podpiąć słuchaweczki bezpośrednio do tego ekranu i wtedy to, czego słucha pasażer, jak coś ogląda, to nie przeszkadza kierowcy i reszcie pasażerów. Oni mogą sobie słuchać wtedy muzyki. No i to jest absolutna nowość, czyli taki zakrzywiony tutaj ten ekran. I powiem Wam, że nawet to działa. To mogę go mieć podzielonego, czyli tutaj jest ta główna część, a tutaj na dole mogę sobie wszystkim sterować i przesuwać i tu mogę mieć skróty przyporządkowane, bo wystarczy to nacisnąć, o i zobaczcie, i mogę sobie tutaj dobrać swoje skróty, swoje widgety, takie jak najbardziej mi pasują i to na każdym z tych 3 ekranów mogę zrobić niezależnie. Ale mogę sobie też te skróty tutaj schować i wówczas mam taki pełniejszy ekran. W momencie, kiedy mam podłączone Android Auto albo Apple CarPlay, no to wtedy mam na całej tej powierzchni choćby mapę googlowską. O ile schować jest to łatwo, to zobaczcie, wynurzyć ten pasek już łatwo nie jest. Trzeba na sekundę przytrzymać tu przycisk i dopiero polecieć w górę, natomiast schowanie jest błyskawiczne. Oprócz tego wszystkiego oczywiście dużo tutaj różnych innych skrótów. Skróty do tego, żebyśmy mogli sterować samochodem i to jest akurat fajne, bo zobaczcie, jak potem przekręcę pokrętełko, to zmienia mi się tutaj układ i pokazuje, co mogę w danym trybie sobie zmienić. Mogę to wszystko sobie oczywiście przypisać, zapisać. Tutaj w tym trybie komfortowym mogę właśnie sobie włączać albo wyłączać Active Ride, czyli redukcję przechyłów boczną i wzdłużną. Mogę sterować sobie zawieszeniem, mogę też włączać sobie albo wyłączać dźwięki. Ale oprócz tego sterowania tutaj stąd mam też skróty po prawej i po lewej stronie zegarów. Zegary oczywiście są już w 100% cyfrowe, ale są fajnie konfigurowalne i bardzo prosto się je konfiguruje. Mogę sobie zmieniać, co mają wyświetlać w poszczególnych sektorach, czyli na przykład chciałbym, żeby tutaj nam wyświetlało, nie wiem, przeciążenia, tutaj chciałbym, żeby pokazywało mi asystentów pasa ruchu i jazdy, a tu mogę czy to sobie wyświetlać, jakiej muzyki akurat słucham, czy to mogę sobie wyświetlać zużycie energii bieżące i tak dalej, więc tych możliwości konfiguracji jest dużo, a tu mogę sobie w ogóle zmieniać widok całości. Teraz mam 5 takich zegarów ala analogowych, ale oczywiście w cyfrowej postaci. A teraz mam nawigację i co jest fajne, nawet jak macie włączoną nawigację Google Maps, to widzicie to wszystko tutaj na tej nawigacji. Ona zamienia się w nawigację Google Mapsa i jednocześnie mamy już
rozszerzoną rzeczywistość, czyli na wyświetlaczu head-up pokazuje Wam dokładnie, gdzie macie zjechać, czy w którą drogę z ronda skręcić. Więc już mamy tutaj te nowsze technologie. Ja jeżdżę sobie w takim ustawieniu zazwyczaj. Do sterowania klimatyzacją pozostały nam przyciski, czyli możemy sterować temperaturą, siłą nawiewu, możemy włączać sobie funkcję automatyczną, mamy pokrętło do zmniejszania albo do zwiększania głośności i co więcej, te przyciski i to pokrętło są galwanizowane. Wygląda to, no mówię, no dla mnie to jest trochę przekombinowane, szczególnie, że już nawet wentylacją to trzeba sterować z poziomu klimatyzacji, jak na Was dmucha, to tak jak w Panamerze trzeba sobie skierować z ekranu ten strumień gdzie indziej w inną stronę. Konsola środkowa. No tutaj już przekombinowano i to grubo przekombinowano, ponieważ jest mało praktyczna. Zobaczcie, tu normalnie powinienem mieć schowek w podłokietniku. Nie mam tego schowka w podłokietniku, on jest nieregulowany. Mogę go przesunąć do przodu. Tutaj wówczas mam miejsce na jakieś graty, ale ktoś położy tu graty, ja chcę to przesunąć. I już zobaczcie, co sobie zrobiłem z telefonem. Położyłem go tutaj tylko na chwilę, więc dzieciak, wyobraźcie sobie, rzucił tu telefon, wy chcecie przesunąć i uszkodził Wam telefon dokładnie w tym miejscu. No, jak go tak położę, to owszem, on się tam chowa, ale to jest wszystko, co w tym ala schowku możecie zamknąć. Niemniej, jak tak jedziecie, no to przykrywa Wam całkowicie cup holdery. Nie macie dostępu w ogóle tam do kubków. Niemniej, na przykład, same te uchwyty na kubki są całkiem fajne, bo mają blokadę. Można to wyjąć. Wówczas ten schowek tu się bardzo powiększa. Tak możecie go sobie zasłonić, no ale nie macie wówczas nigdzie uchwytów na kubki, trzymacie je w ręku. Do schowka tego nie wrzucicie, bo jest za płytki, więc zostajecie z tym w ręku, możecie zabrać sobie, iść do McDonalda z tym, poproszę 2 kole, wnieść do samochodu i położyć z powrotem. Niemniej mają te uchwyty na kubki jedną fajną rzecz. Nie mają tutaj, zobaczcie, standardowej gumki, tylko to jest taki materiał gumowy. Doskonale to przytrzymuje każdy rodzaj kubka, każdej wielkości. Czy to jest małe espresso, czy to jest półlitrowy, duży kubek, to spokojnie w to wchodzi i mniejsza i większa butelka. Również fajne rozwiązanie. No ale troszkę nam to ogranicza jednak możliwości. Ale są też gorsze rzeczy. A teraz, żeby to wpiąć, to też nie jest to jeden ruch ręką, tylko trzeba tam włożyć bolce i tutaj docisnąć. I teraz, dobra, trzyma się. Ale teraz tak, telefon. Jedziecie, chcecie odłożyć telefon. Odsuwacie to. Kładziecie tam. Szkoda, że w ogóle w bagażniku nie zrobili tej ładowarki indukcyjnej. Tam głęboko. Żeby go włożyć, to zobaczcie, tak, dużego telefonu nie mogę włożyć, jak zaczynam od przodu. Muszę najpierw go tam wsunąć i dopiero on wtedy tam na MagSafe'ie się trzyma, przynajmniej ma chłodzenie i dobrze tam przylega. Ale tylko jedna ładowarka indukcyjna umieszczona w nieszczęśliwym miejscu. Mówię, równie dobrze trzeba byłoby to w bagażniku umieścić. U nas ładowarka indukcyjna jest w bagażniku, przecież i tak nikt nie używa telefonu podczas jazdy. Mamy Apple CarPlay i Android Auto. Zasuwamy i co? I nie widzimy swojego telefonu i ta zasuwka też jest taka dziwna, bo w momencie, kiedy jadę i telefon mam tutaj, to jej nie mogę otworzyć, bo blokuje mi telefon cały, więc nie mam dostępu do drugiego telefonu. Więc powiedzmy, że kierowca położył tu telefon, a pasażer położył tu telefon, więc jeżeli kierowca chce swój telefon, to najpierw pasażer musi zabrać swój telefon, dopiero to odsuwam. Tam głębiej jest druga, na szczęście, półka, na której można sobie ten telefon umieścić, ale ona też jest bardzo, bardzo głęboko. Średnio to wszystko tu rozwiązane. Dobrze, że są 4 gniazda USB-C, bo 2 są tutaj, a 2 jeszcze tutaj i tutaj jeszcze jest gniazdo tradycyjne zapalniczki i tu jeszcze gumka, w której możecie przytrzymywać jakieś przedmioty, ale powiem Wam, że ja tutaj miejsca na swoje graty żadnego dobrego w tej konsoli środkowej nie znalazłem. Gdzieniegdzie mówię, te plastikowe materiały mogą drażnić, a zobaczcie na przykład ten plastik tutaj, w tym miejscu, który jest wokół tej klameczki. Zobaczcie od pazura, jak on się potrafi porysować. Mam nadzieję, że to potem schodzi jakimiś środkami chemicznymi. Niemniej przecież za każdym razem, jak otwieracie tą klameczkę, to możecie to porysować. Natomiast tu już mamy oczywiście elektryczne klamki i bardzo fajnie to działa, bo bardzo leciutko i mięciutko. Jakby to zawiodło, to oczywiście dalej możecie pociągnąć i wtedy działa takie mechaniczne sprzęgło.
Oczywiście tak nie wygląda wnętrze podstawowego Cayenne, bo tutaj mamy dodatki w postaci tych skórzanych boczków w drzwiach, trochę inna kierownica, karbonowe wstawki przede wszystkim, delikatnie przyciemnione logo, ale sama kierownica na przykład jest malutka. Niemniej zasłania te części tutaj ekranu i niektóre z tych przycisków, szczególnie po lewej stronie, te po prawej są lepiej widoczne, ale fajnie, że są, ponieważ jak chcę szybko na przykład obniżyć albo podnieść samochód, to tylko jeden przycisk naciskam. Jest tutaj funkcja Smart Lift, czyli jak jedziemy maksymalnie obniżeni, ale wjeżdżamy na jakąś drogę, gdzie są progi zwalniające, to możemy sobie zapamiętać to miejsce. Widzicie, zapisz pozycję Smart Lift i za każdym razem potem, jak będziecie dojeżdżali do tego progu zwalniającego, to Cayenne automatycznie się podniesie i zrobi to bardzo szybko, ponieważ ta pneumatyka, tak jak powiedzieliśmy, jest obsługiwana przez tę instalację 800V. Jeszcze jednej rzeczy Wam nie pokazałem w Cayenne Electric, jeżeli chodzi o multimedia. Możecie sobie zmieniać kolory zegarów i generalnie kolorystyki całego wnętrza. Jest taki niebieskawy, jest taki zielonkawy, a jest też taki różowy. Jak jesteście Barbie i macie takie usta i dostałyście samochód od swojego Kena, to jest idealny kolor dla Was. Doskonały, naprawdę świetnie się komponuje. No, wieś tańczy i śpiewa. Ale wracając do szczegółów technicznych, to 1156 koni i 1500 Nm. Ale to nie do końca jest prawda. To znaczy jest prawda, bo ten samochód ma dokładnie taką moc i tyle newtonometrów w momencie procedury startu. Czyli kiedy jesteście w trybie sportowym, macie odłączone systemy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, czyli PSM, i wtedy generuje 1156 koni. Ale taka rzeczywista, codzienna, użyteczna moc to 857 koni. Czyli jak teraz jadę, to mam 857 koni. Chyba że na chwilę nacisnę ten przycisk, czyli Push to Pass. Wówczas, zobaczcie, 10 sekund mam na wykorzystanie nie 1156 koni, tylko 1033. Więc ten samochód tak naprawdę ma 3 moce. Pierwsza w codziennej, normalnej jeździe 857, 1033 w funkcji Push to Pass i 1156 podczas procedury startu, czyli gdy robię launch control. Domyślnie, kiedy odpalam samochód, on zawsze jest w trybie normal. Jeżeli chcę mieć tryb bardziej komfortowy, to muszę to sobie tutaj zmienić. No i wówczas mogę sobie też zmieniać różne konfiguracje tego trybu komfort. Mamy dźwięk wyłączony, mamy automatyczną rekuperację, do tego później wrócimy. Mamy to włączony ten system Active Ride, czyli redukcję przechyłów wzdłużną i poprzeczną. Spoiler działa w trybie automatycznym. Wysokość samochodu na pneumatyce jest normalna. Klasyczne ustawienia do codziennej jazdy. I jak jeżdżę tutaj przeróżnymi samochodami, z różnymi zawieszeniami, tak to jest nieprawdopodobne, jak to auto wybiera nierówności, a przede wszystkim to, słuchajcie, jak ono jest cały czas buda w poziomie. Calutki czas. Zobaczcie, jak tańczy BMK, a w Porszaku kompletnie tego nie czuć. On normalnie swoją budę ma cały czas w poziomie. Tylko pracują tutaj koła, a nadwozie w ogóle. Tak jakby ono po tafli jeziora, jak leci motorówka i jest tak stabilna, tak ten samochód zachowuje się tak na takich wybojach. Żadna pneumatyka tutaj tak nie działa. W żadnym samochodzie, w żadnej marce, w żadnym modelu. Mówię to z pełną świadomością. To jest coś nieprawdopodobnego, jak to Active Ride działa, jak ono szybko, fenomenalnie reaguje na absolutnie każdą nierówność. 7 lat opracowywało Porsche to zawieszenie. 7 lat badań. Wyobraźcie sobie koszty, jakie w związku z tym poniosło, więc absolutnie mnie nie dziwi, że sobie życzy za to zawieszenie w okolicach 35 000 złotych. Uważam, że to jest okazja i to jest absolutny must have w tym samochodzie. W spalinowym Cayenne tego nie ma. W Panamerze można to mieć tylko w wersji turbo i hybrid, ponieważ mamy tam 400V instalację elektryczną i to ona odpowiada za pracę tych wszystkich silników. Teoretycznie można byłoby to dzięki tym właśnie pompkom całkowicie pozbawić to auto sprężyn. Tylko wówczas byłoby to mało wydajne rozwiązanie, bo te silniki elektryczne potrzebują energii i to jest ta energia pochodząca z akumulatora trakcyjnego. I widać to, słuchajcie, po tym. Zobaczcie, 333 km mam teraz zasięgu w trybie komfortowym. W komfortowym. I tutaj mam włączone to zawieszenie. W trybie normal już tego zawieszenia, tego Active Ride nie mam. Już nie działa ta kompensacja przechyłów wzdłużnych i poprzecznych, więc przerzucam auto na tryb normal
i zasięg wzrósł mi do 340 km. Ponieważ te silniki elektryczne, a każde z kół go ma, w zasadzie nie kół, tylko każde z 4 amortyzatorów potrzebują energii i zużywają na tyle dużo energii, że jakbyśmy jeszcze pozbawili ten samochód sprężyn, to już mielibyśmy bardzo prądożerne, ale naprawdę świetnie działające zawieszenie. Ale no, można by o nim pisać i opowiadać naprawdę długo. Genialnie działa. Genialnie i to czuć jest nawet w zakrętach, w momencie, kiedy pokonujecie mocniej te zakręty. Samochód prawie w ogóle się nie przechyla. Uwaga, będzie mocniejsze troszkę hamowanie. Zobaczcie, on w ogóle nie nurkuje. Jak zaczynam mocniej przyspieszać, a przecież tutaj mam nawet teraz 850 koni, to on w ogóle nie podnosi przodu. I to jest wszystko i widać, i czuć. To jest jakaś abstrakcja. To jest top of the top. I też dzięki temu zawieszeniu nieprawdopodobnie udało się zakamuflować, ukryć masę tego samochodu. Waży 2,7 tony, a jeżeli chodzi o prowadzenie, to czujecie się, jakbyście przynajmniej o może tonę nie, ale 700-800 kg lżejszy samochód prowadzili. Lżejsze jest w prowadzeniu nawet niż podstawowe warianty Cayenne'ki z silnikami V6, które są lżejsze, bo ważą w okolicach właśnie 200-200 tony. Czy jedziecie szybko i pokonujecie długie łuki, czy jedziecie wolniej i macie ciasne zakręty, to cały czas macie wrażenie, że prowadzicie lżejszy samochód. To oczywiście nie jest zaleta wyłącznie zawieszenia, ale też niesamowitego układu kierowniczego, który daje świetne czucie z tym, co robią przednie koła. To jest zasługa tej skrętnej tylnej osi, która jednak sprawia, że te zakręty się ciaśniej pokonuje. One są sprawniej po prostu. Takie auto jest zwinniejsze w tych zakrętach. To jest też kwestia sztywności całej budy, którą nadaje oczywiście cały akumulator upakowany w specjalną, sztywną i mocną ramę. No wiele czynników tutaj wpływa na to, jak ten samochód się prowadzi, natomiast wierzcie mi, że kompletnie nie odczuwa się tutaj tej masy. Porsche doskonale ją zakamuflowało. Doskonale. Nie spodziewałem się, powiem Wam, niczego dobrego po tym samochodzie. Spodziewałem się po prostu kolejnego elektryka. Owszem, szybkiego na prostej, owszem, wyrywającego mieszki włosowe, ostatnie moje podczas przyspieszania, naciągającego skórę podczas przyspieszania, a podczas hamowania powodującego, że serce ląduje w gardle. Natomiast dostałem auto, które nieprawdopodobnie sprawnie się porusza. Co więcej, oczywiście możecie sobie włączyć tutaj jeszcze dźwięki. Jak sobie włączymy na przykład taki dźwięk sportowy, to oprócz tego, że słyszycie coś, co trochę imituje V8, ale zaznaczam tylko trochę, bo oprócz tego jest tam również ten dźwięk taki elektroniczny, to zobaczmy teraz, w trybie sport jak to będzie, to posłuchajcie. Taka trochę elektryczna V8, tak bym powiedział. Ale towarzyszy temu dźwiękowi jeszcze jedno. Towarzyszą mu wibracje. I czujecie normalnie w fotelu, i czujecie na dupsku, i czujecie nawet pod nogami, pod nogą, którą macie na pedale gazu, że ten głośnik wytwarza nie tylko dźwięk, ale wytwarza także wibracje. I to jest niesamowite. Więc jest dosyć dobrze spreparowane to wszystko. Tak bym to określił. Jak jedziecie 50, to dokładnie sekunda Was dzieli od utraty prawa jazdy w tym samochodzie. Dokładnie sekunda. Wystarczy, że za mocno wciśniecie pedał gazu. To jest absurdalne. No powiem Wam, jeździłem różnymi elektrykami w życiu. Były mocne, były szybkie, jedne mniej, drugie bardziej, inne wcale. Były przecież też takie, które by robiły setkę nawet w okolicach 2 sekund, jak na przykład Tesla Plaid. Ale Porsche Cayenne Electric wnosi doznania z jazdy elektrykiem na zupełnie nowy, nieznany dotąd poziom. To jest jakaś abstrakcja. To jest abstrakcja do tego stopnia, że nadużywanie tego przycisku tutaj, tego push to pass, czy trybu Sport Plus i klepanie pedału gazu w podłogę może skończyć się jakąś chorobą. Pal licho, utrata prawa jazdy, ale jak wieziecie pasażerów, żonę, dzieci, to nawet może się to skończyć rozwodem. Może się to skończyć wymiotowaniem w każdym kierunku. Tu powinien być na stałe zapas aviomarinu. Ale jednocześnie nie chodzi tylko o to, jak ten samochód robi to od 0 do 100 czy do 200. Chodzi o to, jak on nieprawdopodobnie składa się w zakrętach. Chodzi o to, jak działa tutaj układ kierowniczy, jak działa tutaj to zawieszenie Active Ride, jak nisko jest ten środek ciężkości, jak mało ten samochód się wychyla. Po prostu kosmos, naprawdę kosmos.
I mało tego, ta rekuperacja jest tutaj tak cholernie mocna, bo generuje aż 600 kW, że musielibyśmy za każdym razem, zdejmując całkowicie nogę z pedału gazu, po prostu tak byśmy hamowali. Więc nie zastosowano tego z tego względu, wszystkim sterujecie sobie z nogi. Owszem, macie automatyczną, tak jak ja cały czas jeżdżę w trybie automatycznej, czyli pojawia się przede mną auto, ja nie muszę używać pedału hamulca. Dopóki on nagle nie zacznie hamować, nie muszę używać pedału hamulca, auto sobie najpierw dojedzie do samochodu przede mną, zacznie automatycznie rekuperować, ale w momencie, kiedy te prędkości się wyrównają i złapie dystans, to on sobie tę rekuperację wyłączy. Można ją włączyć sobie na stałe, wówczas będzie cały czas włączona, ale nie będzie zbyt mocna. Proszę. Teraz mam włączoną na stałe i ona jest bardzo delikatna. Porsche wyszło z założenia, że to jest samochód sportowy i tak samo ma się nim jeździć jak samochodem sportowym. Używamy pedału hamulca. Więc odpada sytuacja taka, że w mieście będziecie mogli na przykład sobie dojeżdżać do skrzyżowania i w ogóle nie używać pedału hamulca. To teraz będziemy musieli jeszcze sprawdzić, jakie będziemy mieli zużycie energii. Klasycznie, przy 120 km na godzinę. Natomiast niewątpliwie dużą zaletą tutaj jest to, że mamy możliwość ładowania z tak dużą mocą tego samochodu. I jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą tutaj bardzo cenię, mianowicie to, bo mamy tu pokazane nie tylko aktualne naładowanie, czyli jest pełen w 74%, ale także temperaturę akumulatora aktualną oraz maksymalną dostępną moc ładowania w tym momencie. No wiadomo, że to jest bliżej 80%, więc to w tym momencie tylko 99 kWh. ...65, 66 decybeli przy 120 na godzinę na betonowej nawierzchni, na asfaltowej w okolicach 63-64. Wynik typowy dla wielu innych elektryków. Jest po prostu cichuteńko. Ciszej o kilka decybeli niż w aucie spalinowym. Tutaj na uwagę zasługuje bardzo dobre wyciszenie przy słupkach i przy lusterkach, ponieważ nie ma żadnych szumów powietrza. W dachu również. Dach swoją drogą nie ma już klasycznej rolety. Można go uchylić i sobie tam odsunąć do tyłu, ale zobaczcie, jest oczywiście fotochromatyczny. Czyli w momencie, kiedy chcę go wygasić, to mogę to zrobić. Blokuje całkowicie przenikanie promieni ultrafioletowych i słonecznych. Nie nagrzewa wnętrza, jest mleczny, a jednym przyciskiem sprawiam, że jest całkowicie przeźroczysty. Oczywiście można go sobie też sterować, tylko już muszę wejść tutaj w menu segmentowo, czyli na przykład tył wygaszony, przód przeźroczysty, albo w paseczkach może być. Natomiast bajer po prostu i tyle. O, i zdejmuję nogę z pedału gazu i działa automatyczna rekuperacja. I naprawdę ona działa bardzo dobrze, szybciutko to auto przed nami wychwytuje, nie hamuje za wcześnie, ale nie hamuje też brutalnie. Robi to po prostu dobrze. I bardzo dużo energii odzyskuje, bo przed chwilą miałem średnie zużycie 22 kW. Zobaczcie, spadło do 16, teraz już rośnie, bo już zaczynam dodawać gazu i się rozpędzać. Średnie zużycie z naszego testowego odcinka, zobaczcie, 6 km, średnia 113 na godzinę, bo jedno hamowanie, 21,5 kWh i z moich kilkudniowych doświadczeń wynika dokładnie, że jadąc z prędkością 120 na godzinę, stabilnie bylibyśmy w stanie przejechać 500 km na jednym ładowaniu, oczywiście w optymalnych warunkach, bo dzisiaj są takie optymalne warunki na zewnątrz, więc 500 km z prędkością ekspresową uważam, że bardzo dobry wynik. Jak pojedziemy z prędkością autostradową, czyli będzie to 140-150 licznikowe, to zużycie będzie już wynosiło w okolicach 27 kWh, ale i tak zapewnia nam to 400 km zasięgu. Co ciekawe, jak pojedziemy szybciej, czyli 160-180, to już będziemy zużywali około 30-32 kWh, ale nadal nawet przy takiej prędkości wystarczy nam to na 300 km. Biorąc to pod uwagę i fakt, że wersja spalinowa przy takich prędkościach też będzie paliła niemało, to też będziemy musieli się tam powiedzmy co 400, może 500 km zatrzymywali na tankowanie. Ale tutaj to ładowanie, tak jak powiedzieliśmy, to już nie jest 30-40 minut. Do 80% dobijamy w zaledwie 15 minut, podobno realnie to nawet bardziej 14 minut. Więc to jest kwadransik, to jest siku, to jest kawka i mamy 80% akumulatora. Wczoraj jak miałem rozładowany do 45%, to pokazywał mi moc ładowania 330 kW jeszcze.
jeszcze. Czyli przy 45% jakbym go podpiął do szybkiej ładowarki, to podawałaby 330 kW. A co jeżeli podepniemy go do mniejszej, na przykład 400 V, bo nie wszędzie są te mocne ładowarki 800V. No więc tutaj, co ciekawe, nie ma takiego przetwornika napięcia, który będzie zmieniał to napięcie z 800 na 400 V, ponieważ to by było energożerne. Zastosowano inne rozwiązanie, mianowicie wówczas akumulator dzieli się na dwie połówki, każda po 400 V wirtualnie, więc nie trzeba przetwornicy, która zmieni nam napięcie. Taka ciekawostka. No i teraz do gry wkracza tryb Sport Plus. Trzeba wyłączyć kontrolę trakcji. PSM Sport. PSM został wyłączony. Aerodynamika wkracza do gry. Trzeba się połączyć jeszcze z naszym odbiornikiem GPS, który jest przymocowany do wycieraczki, bo całe nadwozie jest oczywiście aluminiowe. Jesteśmy ready. System Launch Control aktywny. O kurwa mać! Ja pier... Jak on to robi, że on nie zapiszczy żadnymi kołami, to ja nie wiem. Nie wiem, jak to jest możliwe. Nie wiem, jak to jest możliwe. O kurno. Zrobiliśmy lepszy czas, niż podaje producent. Bo producent podaje 2,5 sekundy. My autem dopasionym na maksa zrobiliśmy to w 2,49. Ale powiem Wam, krew odpływa nie tylko z mózgu, ale ze stóp również. Silny miał rację. 2,5 sekundy do setki w SUV-ie, który waży 2 tony 700 kg, ze mną, z wyposażeniem dodatkowym, szklanymi dachami, burmesterami, całą resztą, pewnie powyżej 2 tony 800. Ja dole. To się nie, to jest nie do opowiedzenia. To jest nie do opowiedzenia. Żadne słowa tego nie oddają. O, czuję normalnie, jak mi naciąga skórę. Już, to już 100 osiągnąłem. Nawet nie zdążyłem, nie skończyłem nawet zdania i zrobiłem to jeszcze szybciej, bo zrobiłem to tym razem w 2,48. Proszę, dowód. 2,48. To uwaga, jeszcze raz. W imię Ojca i Syna. Co przyspieszenie, to lepiej. Ja myślę, że jeszcze rozgrzałyby się opony, bo tutaj nie czuć tego uślizgu, ale jakbyśmy je rozgrzali jeszcze kilka razy, tak zrobili, to może byśmy do 2,3 zeszli. 2,45. Locha ważąca 2 tony 700, plus ja, plus wyposażenie dodatkowe. Jak ten samochód oszukuje prawa fizyki, to jest coś absurdalnego, nieprawdopodobnego, a wręcz, powiem Wam szczerze, niezrozumiałego dla mnie. Niezrozumiałego. I powiem Wam, że jeszcze ten dźwięk, który temu towarzyszy, owszem, można go wyłączyć, ale tutaj w przeciwieństwie do innych elektryków, które mają takie syntezatory dźwięku, nie jest wcale irytujący. On pasuje do tego samochodu, jest taki agresywny, to jest takie połączenie brzmienia V8 z elektroniczną muzyką, tak bym to nazwał. I naprawdę do tego auta pasuje. Chociaż nie zmienia wirtualnie przełożeń. Myślę, że wtedy byłoby jeszcze ciekawiej. Dźwięk. I to jest jedyna rzecz, której brakuje Cayenne'owi, jeżeli jesteście fanami Porsche i klasycznej motoryzacji. To dźwięk prawdziwej V8 w samochodach Porsche jest niepodrabialny. I tutaj ten syntezator nie jest w stanie go podrobić. Natomiast cała reszta w tym samochodzie jest znacznie lepsza niż w spalinowym Cayenne. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Macie już przyzwoity zasięg, macie przede wszystkim błyskawiczne ładowanie, ale przede wszystkim macie ten niższy środek ciężkości, macie masę niewiele większą niż w turbo i hybrid. Macie zawieszenie Active Ride, które jest obłędne i jest po prostu arcydziełem inżynierii. This, in a headline, is the most powerful car that Porsche makes. Pod każdym względem, poza tym brzmieniem, jeżeli Wam go brakuje, ten samochód jest lepszy niż zwykły Cayenne.
Ma niższy środek ciężkości, jest przyjemniejszy w prowadzeniu, lepiej się nadaje w zakrętach, czy to długich łukach, czy takich ciaśniejszych zakrętach. W prowadzeniu sprawia wrażenie po prostu lżejszego, a ten Active Ride jest czymś absolutnie obłędnym, jest fenomenem niemieckiej inżynierii i inżynierii w ogóle. To zawieszenie to jest game changer, absolutny i zdecydowanie warto dopłacić za nie 37 000 złotych. Mówię to naprawdę całkowicie szczerze, jak miałbym do wyboru Cayenna elektrycznego albo Cayenna spalinowego, to kupiłbym Cayenna elektrycznego. Nie do końca mi się podoba jego wnętrze. Ma pewne niedoskonałości w wykończeniu. Są pewne rzeczy, które mnie irytują. Nie ma zbyt praktycznego bagażnika na przykład w dłuższe trasy, ale przez to, że szybko się ładuje, że ma tak dopracowaną całą tą technologię elektryczną, ze względu na to, jak skręca, jak pewnie się prowadzi, jak działa to Active Ride, cała reszta w tym aucie po prostu pokazuje, że Porsche jest absolutnie na szczycie, jeżeli chodzi o bycie pionierem w technologii. To auto jest genialne i warte tych pieniędzy, naprawdę warte tych pieniędzy. I to jest w tym wszystkim najśmieszniejsze.